w mojej nowo otrzymanej czapce. Dostałem ją na gwiazdkę. To i ona. Z napisem Barbados. Udaje się właśnie na plażę. Jest ona niedaleko Crane, najbardziej znanej tutaj plaży, gdzie notabene odpoczywała nasza tenisistka Agnieszka Radwańska. No właśnie. A tu oto wejście na Crane Beach. Wejście od tyłu. Jeśli się nie jest pięknym i bogatym, no to trzeba używać tego wejścia. I jeśli się jest tylko pięknym, to też. Ta plaża powinna być spokojniejsza niż wszystkie tu dookoła, bo jest się tam trudniej dostać. Ale dzisiaj, jak widzę, sporo ludzi się kręci. I jak to mówił klasyk w jednym filmie, już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny. Ale plaża wygląda niesamowicie. A więc wziąwszy moje buty do ręki, ruszam przez tą plażę, gdzie jest kilka ciekawych rzeczy. Na przykład kraby wszędzie. Ten mały jest odważny. Normalnie bardzo szybko uciekają. A ja, korzystając z cienia, mogę chwilę opowiedzieć, z czym mi się ta plaża kojarzy. Otóż po wariactwach sąsiedniej plaży, Crane, ta plaża jest dla mnie jak modlitwa albo wiara. Tamta plaża kojarzy mi się bardziej z życiem światowym, wielu bogatych ludzi, dużo tam się dzieje i fale są większe. Tutaj natomiast jest tak spokojnie, bezludnie, no i pięknie. Z tym, że z tą wiarą jest niełatwo. Na przykład teraz chyba stanąłem na jakiejś drodze wędrówek mrówek. Ale jeszcze muszę Wam pokazać jedno ciekawe miejsce. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. No to takie wspomnienia. A oto jeszcze jeden widoczek z tej plaży. To jest po prostu piękne. To jest po prostu piękne. Jak ja lubię te fale rozbijające się o tą skałę. Może to też jest jakaś duchowa prawda. No, ale tego nie wiem. Tu zazwyczaj jest taka łódeczka, ale dzisiaj jej nie ma. Widocznie ktoś gdzieś popłynął. A więc tym ciekawym miejscem, które chciałem Wam pokazać, jest ta oto jaskinia.
a właściwie wejście do niej. Jest całkiem czarne, w sensie ciemne. Ale można zastosować jeden mały trik. Spróbujmy to zrobić. A, dlaczego stosować trik? Bo po wejściu nie będę nic widział. Więc żeby coś widzieć, zróbmy to. Najpierw moje oczy muszą się przyzwyczaić do ciemności, tak trochę. A potem, kiedy tu wejdę, zobaczymy, czy coś będzie widać w kamerze. Jeszcze wciąż nic nie widać, nic nie widać, nie widać, nie widać. Ja już nic nie widzę. Teraz zdejmuję okulary i widzę trochę. Ta jaskinia nie jest tak całkiem jaskinią. Ona ma tutaj taką oto dziurę, przez którą pada światło. I takie schody. Prawdopodobnie ktoś tu mieszka. A tu jest wyjście na inną część plaży. Teraz z kolei muszę już założyć okulary, bo po jaskini moje oczy nie przyzwyczajają się tak szybko do światła jak ta oto kamera. Korzystając z tak pięknej scenografii, mógłbym powiedzieć kilka rzeczy. Dlaczego tak mi się podoba tutaj i dlaczego tak wiele skojarzeń mam z tym miejscem. Więc może zacytuję fragment z pierwszego listu świętego Jana. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy w Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeśli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Chyba trzeba umieć odkryć tą Bożą światłość poprzez kilka dziwnych metod. Pierwsza to jest oddalenie się od ludzi, bo byśmy nie spotkali tutaj tego pięknego miejsca, gdybyśmy tylko przebywali z turystami na plaży Crane. Po drugie, trzeba czasem użyć takich okularów, które pozwolą nam się przystosować do warunków, w których jest nasza wiara. Żeby wejść do tej jaskini tutaj, musiałem założyć te okulary, żeby się nie potknąć. I zastosowałem ten trik, zdejmując okulary, będąc w środku. Więc fajnie jest trwać w jakiś sposób w tym duchowym skupieniu, żeby wchodzić w tą wiarę, wchodzić w naszą modlitwę nie takim rozproszonym. Tak swoją drogą to ciekawe. Moje oko potrzebuje ze 30 sekund, żeby się przyzwyczaić do warunków tej ciemności. Ciekawe, ile potrzebuje sekund, żeby się skupić i zacząć modlitwę. A tak na marginesie, to zwróciliście uwagę, ile tu jest różnych dziur po krabach? Tutaj słyszałem też nietoperze. Pewnie żyją w tych różnych zakamarkach. Takich tam. Bo w tym świecie duchowym to czai się też wiele niebezpieczeństw na nas. Takich jak kraby albo nietoperze. Może to są jakieś pokusy, zniechęcenia albo różne inne takie duchowe trudności.
I kolejna rzecz. Jeżeli wejdziemy w tą ciemność, to bardzo często Pan Bóg nas poprowadzi w takie miejsca, których się nie spodziewamy w ogóle osiągnąć. Takie rzeczywistości, których, jak mówi święty Paweł, nie spodziewamy się widzieć. To jest coś niesamowitego. A poza tym to wiara chyba nie jest łatwa. Jak znalezienie tej plaży. Chyba turyści nieczęsto o niej wiedzą. No ale jeśli się ma przewodnika, to można tu trafić. A tak swoją drogą to ciekawe, że morze wyrzuca tyle rzeczy. Jak ten kawałek łódki, tu jakieś połamane palmy. Czy tak jest na modlitwie? Że różne części naszego życia do nas przychodzą, wracają. Możemy się im lepiej przyjrzeć i zobaczyć, jak są zdewastowane. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, dla mnie ciekawa. Po takim doświadczeniu jak tutaj, po spędzonym dniu na takiej oto plaży, na takich oto rekolekcjach, łatwiej się wraca do świata, do pracy, do różnych obowiązków, bo tą całą plażę, tą piękność się bierze ze sobą. A, nie wspomniałem nic o Panu Jezusie w tym. Może dlatego, że On cały czas tu jest i cały czas jest obok. I tak po prostu człowiek czuje tą Jego obecność, więc nie musi o tym myśleć. Nie musi Go przywoływać. No ale tak to jest w życiu duchowym, że to, co jest oczywiste, to o tym się nie mówi. A więc dziękuję za obejrzenie tego mojego filmiku i zapraszam na następny.